Na tę ziemię przybyli ludzie z różnych stron, ale postanowili zbudować coś wspólnie. Jedną wspólnotę, która będzie im służyć jako dom. Stąd się biorą wawrzyńcowe chudy. Wawrzyńcowe chudy polegają na tym, aby zbudować tak gigantyczne konstrukcje wedle zazdrośnie przez naszych górali strzeżonej tajemnicy, bo nie każdy potrafi chudę wawrzyńcową wybudować. Owa chuda wawrzyńcowa składa się z chrustu, z gałęzi, z patyków. Głównie wypełniamy całą konstrukcję suszem. Są to gałęzie na przemian mokre, suche. Też dajemy różne takie tak zwane gnotki, żeby to miało cuk i żeby się fajnie paliło. Chuda jest zbudowana z 4 kłód, po naszemu zwanych zerdzi. Zerdzi, które są połączone z templami. Warstwy między jedną poprzeczką a drugą to są zwane rajki. Palenie odbywa się dzisiaj, zazwyczaj w pierwszą sobotę sierpnia. Trzeba ją przystroić odpowiednio, żeby w czasie swojego występu, tego właśnie o 22, nie było wtopy, żeby ona buchnęła do góry tymi jęzorami ognia, tak? To jest wielka sztuka i to jest ten moment, kiedy trzeba wykazać się wielką wiedzą i umiejętnością układania poszczególnych pięter tego, co się ma spalić. Przyjeżdżam do Ujso od 1978 roku jako małe dziecko i wtedy też odbyły się pierwsze chudy w Ujsołach. Chudy zarówno były w Ujsołach, tam gdzie jest amfiteatr, przy kościele, ale również w przysiłkach wokół Ujsoł, na każdym górze, na każdym szczycie palono chudę. Ja mam wspomnienia z chodami wawrzyńcowymi, jako byłam małą dziewczynką. Chłopcy w młodym wieku, parobcy tak zwani, kawalerzy, zbierali ten łopał, ten chrust, wiecie. Kilka dni to budowano, strzeżono też tej chudy, bo jedni drugim próbowali ją podpalić, więc trzeba było w nocy czuwać. Więc oni tam budowali różnorakie sałasy koło tego, nocowali i spali tam przy tym, pilnowali, żeby im nikt tej chody, ani tego materiału, co na te chody zebrali, żeby im to nikt nie podpalił. W wawrzyńcowych chudach początkowo akcentowano bardzo taki związek tego wydarzenia z osobą świętego Wawrzyńca, który w czasach rzymskich umarł na stosie, został spalony. Wawrzyńcowa chuda właśnie jest od imienia Wawrzyńca, natomiast samo słowo chuda jest jakby zaczerpnięte z gwary, czy z języka nawet słowackiego, bo chodo to znaczy bardzo mocno płonie, mocno się pali. Różne badania etnograficzne, z którymi ja się spotkałem, mówią, że to jest taki zlepek tradycji wołoskich i słowiańskich, no ale to trzeba by właściwie dopiero zbadać. Urok chód wawrzyńcowych najbardziej oddaje wiersz naszego poety ludowego Wawrzyńca Hubki. Chuda wawrzyńcowo. Zaroiło się od gości nad rzeką Złatniańską, kieby nad królową Wisłą w nockę świętojańską. Roźni się goście zjechali ze świata i z Polski, co by tutaj się pobawi przy chodach ujsolskich. Zahucały, zafurcały czerwone jęzory, od muzyki i od śpiewów zatrząsły się chory.
Ta Wawrzyńcowa Chuda symbolizuje ten moment, o którym opowiada się w barwnej legendzie o Wisołach, kiedy ta osada ocalała cudem z epidemii, która zajrzała góralom głęboko w oczy, z epidemii cholery, kiedy okoliczne wsie pustoszyła epidemia w sposób bezwzględny. Gospodarz, gazda, Wawrzyniec chciał pomóc jakoś miejscowości i intensywnie o tym myślał i przyśniły mu się ogromne, właściwie wysokie słupy ognia i z tym snem poszedł do proboszcza, który mu wyjaśnił. Wawrzynku, weź, wybuduj takie ognisko i go podpal w noc. A tak się akurat zdarzyło, że była to noc świętego Wawrzyńca. Zaraza zniknęła i na pamiątkę palimy te wawrzyńcowe chudy. W latach 90. były dosyć takie suche tutaj lata i ze względu na zagrożenie pożarowe wycofano się z palenia hut po wzgórzach. Chuda miała największa nasza, to miała 32 metry wysokości. Gdzie ta ma około 25, to tamta miała 32. No boję się trochę, czasami jak zawieje mocny wiatr, to jest trochę strachu, ale nie aż tak bardzo, żebym tam nie wyszedł. Co roku rozpaczliwie poszukujemy nowego małego Wawrzyńca. Ostał nam się ino jeden. Mamy tylko jednego, naprawdę, jednego Wawrzyńca na terenie naszej gminy i on dokonuje tego aktu symbolicznego podpalenia Wawrzyńcowej Chudy. Ale przede wszystkim zachęcamy do tego młodych, aby swojemu potomkowi dali na imię Wawrzyniec. Co powinno zdobić Wawrzyńcową Chudę? Oczywiście mojka. Ta paradna mojka, która pokazuje, że konstrukcja jest gotowa do swojego koronnego, jedynego w ciągu roku występu. Także to jest żywa tradycja, która ludzi jednoczy, która ludziom daje takiego powera na cały rok. Co ludzie czują, jak Chuda płonie. Wielką moc. W czasie tego obrzędu każdy czuje, że jest uczestnikiem jakiegoś mistycznego wydarzenia. Istnieje taka anegdota, która mówi, że kto chociaż raz w swoim życiu zbuduje, czy pomoże w zbudowaniu Chudy Wawrzyńcowej, ten choćby ile grzeszył, uniknie piekła.